Cześć, dzień dobry, witam Ciebie serdecznie. Ja nazywam się Darek Grudniewski, prowadzę kanał Dr. E-Bike od pewnego czasu. Jestem obecnie w miejscowości Finale Ligure, jestem na evencie prasowym marki Pivot. Takie eventy prasowe są dosyć charakterystyczne, ponieważ na takich eventach mamy oczywiście bardzo dużo dobrego jedzenia, bardzo dużo jeżdżenia, dużo rozmów, ale jest niedużo czasu na pracę. Ale mimo wszystko godzina 7:30 postanowiłem, że spróbuję tak spontanicznie nagrać dla Ciebie materiał na temat tego roweru, który nazywa się Pivot Shuttle LT. Jest to rower, który ostatnio został zaprezentowany przez tą firmę i jest to rower, który mi się osobiście bardzo podoba. Jeżeli obserwujesz kanał Dr. E-Bike, to pewnie wiesz, że ja nieustannie tak szukam, może trochę wirtualnie, ale szukam takiego absolutnie idealnego roweru dla siebie, który spełni wszystkie checkboxy, ale miej na uwadze, że idealny rower dla mnie wcale nie musi być idealnym rowerem dla Ciebie. Moje oczekiwania są dosyć proste. Ja bym chciał, żeby rower mógł jeździć na dwóch kołach 29 cali. Ja bym bardzo chciał, żeby rower miał jakiś dobry, mocny silnik zamontowany. Optymalnie chciałbym jeździć na baterii 600 Wh, bo te baterie mniej więcej ważą 3 kg i mają sensowny zasięg. I bardzo bym chciał, żeby taka bateria 600 Wh była też z tego roweru łatwo wymienna. I jeszcze mam jedno dodatkowe takie oczekiwanie w związku z tym, że mam chorą kostkę. Ogólnie jak jeżdżę na rowerach z małym skokiem tylnego zawieszenia, to po jeździe boli mnie noga. Jeżeli jeżdżę na rowerach, które mają 160-170 skoku na tylnej osi, takiego dobrej jakości skoku, no to wtedy noga mnie nie boli, więc potrzebuję dobry skok tylnego zawieszenia i raczej jak największy, więc oczekiwania proste i ten rower w zasadzie wszystkie te oczekiwania spełnia. Chciałbym też, żeby rower był sensowny cenowo. Tutaj mamy malutki problem. Pozwól, że na samym początku omówimy sobie ramę. Rama oczywiście jest wykonana z karbonu, przedni trójkąt jest karbonowy, tylny trójkąt oczywiście też. System zawieszenia to jest tak zwany DW Link, czyli na dole mamy jeden link, na górze mamy drugi link, to jest system zawieszenia, który zaprojektował pan Dave Wiggle. Tylny trójkąt jest wykonany z jednego elementu, tutaj jest połączenie, no i mamy tutaj w tym miejscu zamontowane łożyska, solidne krzywki, ta krzywka górna też jest jednym elementem, więc ten rower ma bardzo sztywny ten tył, tak sztywny jak to jest potrzebne. Prowadzenie przewodów no to mamy w taki sposób jak wszyscy lubią, czyli przewody są wprowadzone do ramy, nie przechodzą przez stery, więc łatwo tutaj te stery sobie czyścić, wymienić łożysko, nasmarować łożysko. Jest to dużo łatwiejsze przy takim rozwiązaniu. Z takich ciekawych feature'ów w tym rowerze to mamy możliwość zmiany kąta podsiodłówki. Jest tutaj guma, którą możemy sobie podnieść. Wkładamy tutaj klucz 4 mm, odkręcamy i możemy regulować wysokość sztycy, ale też po zdjęciu tego tutaj elementu, podniesieniu go do góry możemy go obrócić i wtedy możemy mieć albo podsiodłówkę taką stromą, albo podsiodłówkę bardziej wypłaszczoną dla bardziej relaksacyjnej jazdy. Mamy element, który możemy sobie obrócić i możemy mieć dwie długości chainstaya, albo 4,4,3, albo 4,5,1 mm. Jest tutaj sprytna podstawka pod hamulec, którą też obracamy w zależności od tego, jaki chainstay sobie wybierzemy, no bo ten zacisk hamulcowy musi dobrze siedzieć oczywiście na naszej tarczy. Te wszystkie szczegóły w pivotach są bardzo dobrze dopracowane, plastiki poprzyczepiane, gumowe, wszystko jest tak porządnie zrobione. Port ładowania jest ciekawie zrobiony, bo mamy tutaj klapkę z takimi magnesami, pewnie jakimiś neodymowymi, który dobrze tutaj przylega, jednocześnie chroni nasz port ładowania. Ten przód wygląda dosyć grubaśnie, ponieważ mamy ukrytą baterię o pojemności 800 Wh. Ta 800 z Boscha mniej więcej tak potąd sięga, ona jest taka kwadratowa, grubaśna, no i w związku z tym ta rama też nam wyszła taka gruba w tym rowerze. Niektórym się nie podoba do końca ten kształt tutaj, że to wszystko tak wyjeżdża do przodu, no jest to konieczne. Jeżeli chcemy baterię wysuwać, no to musi być tutaj zostawiona pewna ilość miejsca, żeby ta bateria nam się mieściła. Dla mnie przy rowerze są też ważne takie szczegóły techniczne, jak na przykład dobrze zaprojektowana osłona chainstaya i niewiele firm robi to naprawdę wybitnie dobrze. W przypadku tego Pivota ja tutaj próbuję znaleźć gdzieś jakąś gumę, która się odczepia, odrywa, no nie ma czegoś takiego. To jest rower, który pracuje na co dzień w firmie
Evolvi. W Finale Ligure jest to wypożyczalnia, więc taki niesamowity rower możesz od Stefano sobie wypożyczyć. To jest też jego prywatna maszyna, ale też pracuje na wypożyczalni. Ta osłona chainstaya jest świetnie zrobiona, rower jest często myty, po każdej jeździe wszystko tutaj doskonale przylega, więc wielki szacun dla Pivota, że tak to ogarnęli. Te chainstaye w Pivocie też mają taki specyficzny kształt, że tu jest tak bardzo blisko koła, potem się rozszerza. To jest ekstra, no bo jeżeli my pedałujemy, no to but nam tutaj wędruje, ta pięta, jest dużo miejsca dla naszej nogi. Natomiast rozszerza się nam bardzo ten chainstay. Ten chainstay się tak bardzo rozszerza, ponieważ Pivot jest jedną z niewielu firm, która nadal robi koła w standardzie Super Boost. Normalnie w Boostie masz 148 szerokość, tu jest 157, czyli 9 mm więcej. Mogą być szprychy szerzej rozstawione i koło dzięki temu też jest mocniejsze. Pozwól, że omówię system napędowy tego roweru. Mamy tutaj zamontowany najlepszy silnik z Boscha, aktualnie dostępny. Jest to Bosch CXR na 2 śruby montowany, czyli generacja 5. Do tego silnika są zamontowane lekkie korby karbonowe. Ten silnik dysponuje jako jedyny z palety Boscha specjalnym trybem Race, który jest bardzo mocny i trochę trudny w kontrolowaniu. Ja zdecydowanie wolę jeździć na trybie EMTB+. W tym rowerze mamy też zamontowany najnowszy kontroler, bo tak to się nazywa, kontroler, który nazywa się Kiox 400C i na tym kontrolerze sobie możemy zmieniać nasze ekrany, możemy sobie powiększać poziom naszego wspomagania. Dobrze to się sprawdza, lubię ten kontroler, warto go sobie folią jakąś zabezpieczyć, bo on myślałem, że jest odporny na zarysowania, ale wcale taki odporny nie jest. Ten kontroler połączony jest oczywiście z manetką mini remote, taką malutką, minimalistyczną, bezprzewodową, więc jeżeli chodzi o system elektryczny, to w tym rowerze jest wszystko ok. Układ napędowy, już nie elektryczny, tylko zwykły. Jest tutaj zamontowana zębatka SREMA, kojarzę tą zębatkę, zębatka stalowa, 34 zęby, łańcuch 12-biegowy ze SREMA z tą ściętą górą. No i fabrycznie, bo to jest najwyższa wersja wyposażenia tego roweru, fabrycznie była tutaj przerzutka XX, 12, oczywiście tutaj w tym systemie montażu już bez haka, natomiast Stefano, właściciel wypożyczalni, taką przerzutkę zdemontował, bo rower jest wypożyczany ludziom i jest zamontowana tutaj tania przerzutka, ta V90, która pracuje z kasetą SREMA 12-biegową. Hamulce w tej maszynie osławione, SREMy, Maveny. Tak w zasadzie wczoraj to pierwszy raz miałem okazję tak dłużej pojeździć na tych Mavenach. Tarcza 200 mm z tyłu i 200 mm z przodu. Ten zacisk wygląda naprawdę potężnie. Hamulec tylny jest strasznie mocny, bardzo dobrze hamuje. Natomiast z przodu tam zerkałem, są jakieś fioletowe klocki hamulcowe, nie jestem pewien czy oryginalne. Natomiast hamulec z przodu miałem wrażenie, że był taki trochę zatłuszczony. Na pewno ich nie zatłuściłem palcami, spokojnie, nie przejmuj się. Też oczywiście, tak jak mówiłem, tarcza 200 mm, ten solidny zacisk poskręcany na takie grubaśne śrubki. Natomiast siła hamowania z przodu była słabsza. Nie wiem, być może gdzieś tam jakąś kroplę oleju puścił ten widelec Fox na tarczę i się ta tarcza troszkę zatłuściła, ciężko mi powiedzieć. Warto wspomnieć o klamkach. Te klamki Maven Ultimate dobrze to działa, wygodne te klamki, super fajna, szybka regulacja. Możemy sobie zmienić odsadzenie tej naszej klamki od kierownicy. Tutaj też regulujemy sobie kontakt, czyli jak daleko klocki odchodzą od naszej tarczy klamki. Bardzo wygodne i dobrze tutaj zrobione są te kąty wyjścia tych przewodów, bo te przewody już tak nie odstają jak w starych kołdach, tylko idą całkiem blisko naszej kierownicy. Dobrze to wygląda i dobrze to pracuje, chociaż już jest teraz nowa wersja tych hamulców Mavenów B1, która ma poprawione krzywki, dzięki czemu w tych nowych Mavenach klamka pracuje lżej, chociaż ja nie czułem, żeby podczas jazdy, żeby ta klamka mi chodziła za ciężko, dobrze mi się tym rowerem hamowało. Zawieszenie. No zawieszenie bardzo dyskusyjne. Widelec Fox Podium. To jest widelec, który mieszane wzbudza takie komentarze, widziałem po internetach. Ja wczoraj pierwszy raz jeździłem na Foxie Podium i jestem zachwycony.
Jestem zachwycony. Dlaczego? Dlatego, że ten widelec jest mega czuły. Ja myślałem, że w związku z tym, że on waży 2,6 kg, to że będę czuł tą masę, że będzie mi przeszkadzała. Nie, jeździ mi się bardzo dobrze, jest niezwykle czuły. Większość firm rowerowych teraz w tych swoich najlepszych rowerach enduro wkłada ten podium widelec i ja rozumiem w tym logikę, bo jest mega czuły, mega dobrze pracuje, wybiera pięknie. Lubię ten widelec. Jeżeli chodzi o tył, to mamy zamontowanego Foxa X2. Ja mam w swoim prywatnym rowerze też takiego Foxa, którego w ogóle nie jestem w stanie wyregulować, bo ma za duże tłumienie. Natomiast Pivot jest firmą, która współpracuje bardzo blisko z Foxem i tutaj nie wkładają oczywiście damperów prosto z pudełka, tylko te dampery są dobrze dla nich w fabryce Foxa od razu już poustawiane i tutaj naprawdę mogę się już bawić tym reboundem. Wczoraj go napompowałem 185 PSI i byłem mniej więcej w połowie ustawień tego mojego reboundu dla roweru w rozmiarze M, więc trzeba przyznać, że jest ten damper dobrze dostrojony i pracuje wspaniale. Widać sztycę podsiodłową, mówiłem o tej regulacji, ale sztyca jest tutaj zamontowana AXS Srema 175 w rozmiarze M. Wolałbym dłuższą 200, spokojnie by mi się zmieściła, natomiast jeżeli będziesz kupował taki rower w salonie Pivota, to spokojnie, jeżeli potrzebujesz, to poproś, żeby Ci dali większą sztycę i słyszałem, że Pivot tutaj chętnie salony robią jakieś takie małe modyfikacje, żeby dopasować się do klienta. Tak operujemy tą naszą sztycą podsiodłową. Jeden i drugi przycisk robi dokładnie to samo, czyli uruchamia podnoszenie naszej sztycy. O samych kołach w tym rowerze może nie będę za dużo mówił, bo to są koła nieoryginalne. Normalnie Pivot stosuje koła, które wychodzą z firmy DT Swiss. Tutaj mamy koła Mavica i to jest model D-Max. Pewnie Stefano gdzieś takie miał po prostu u siebie w serwisie, więc założył. Z tyłu mamy 2,7,5, z przodu jest koło 29 cali. Ten rower dobrze jeździ na mulecie, ale jeżeli potrzebujesz, to zobacz, jak tu jest dużo miejsca i spokojnie do tego roweru wchodzi koło 29 cali. Wtedy sobie regulujemy tutaj flip-chipem, dostosowujemy się do wielkości koła. Mamy też regulację progresji na zawieszeniu, wspomnianą regulację długości chainstaya. Stery też są masywne, jeżeli ktoś potrzebuje, to może sobie zmienić kąt główki. Na widelcu fabrycznie w jednym położeniu jest 63 stopnie, jak zmienimy na drugie położenie, to się robi bardziej stromo. Jeździłem wczoraj na mulecie, jeździło mi się dobrze. Tu są opony, wydaje mi się, które fabrycznie przychodzą z tym rowerem, czyli Kryptotale do Enduro, mieszanka soft z tyłu i super soft na przodzie. Tak jak widzisz, ta maszyna to nie jest taki lekki ścieżkowiec, to jest już taki zaawansowany rower do jeżdżenia ciężkiego enduro, bo ma dużo skoku. Ten widelec z przodu ma 170, z tyłu mamy fabrycznie 162 mm w jednym ustawieniu i chyba 168 nawet w ustawieniu długim naszego chainstaya. Jeżeli chodzi o masę tego roweru, na tych oponach enduro, ważyłem ten rower, jest niby wentyl od Kaszkora, ale jak sprawdzałem, to Kaszkora w środku nie ma i ten rower, tak jak stoi na oponach enduro z tym ciężkim widelcem Fox Podium, masa tego roweru bez bidonu wynosi 25,4 kg, ale jakoś tego wczoraj za bardzo nie czułem na tych trasach, ale jak tak sobie go zważyłem, to teraz pamięcią sięgając, to sobie myślę, a może jednak czułem, bo czasami w dół mnie tam mocno na tym rowerze ciągnęło. Wczoraj dobrze na tym rowerze pojeździliśmy, super mi się na nim też podjeżdżało, bo oczywiście silnik jest bardzo mocny, 100 Nm i 750 W mocy. Tak na sam koniec jeszcze tego materiału wideo, ja postanowiłem, że spróbuję zdemontować baterię z tego roweru i od razu Ci powiem, że nigdy nie wyjmowałem baterii z Pivota Shuttle LT. Dzisiaj tam zerknąłem w instrukcję, w manual i dowiedziałem się, jak wygląda procedura, czyli żeby wyjąć tą baterię, musimy odkręcić jedną śrubę od strony nienapędowej. Ciekawa śruba, bo jest gwint, ale też jest taka, zauważyłem, tulejka. Odkręcamy drugą śrubę z drugiej strony, tulejka i gwint. I teraz powinna mi się podnieść tutaj obudowa. No i rzeczywiście podniosła się. No jest tutaj troszeczkę bałaganu. O, bardzo sprytnie wypięła mi się już od razu wtyczka. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to jest odkręcenie jeszcze jednej śruby. Pivot się chwali, że ma tak zrobione,
to rozwiązanie z baterią. Proszę bardzo, 800, ona jest siwa. Najnowsze 800 przychodzą w ogóle nieanodowane, a te poprzednie, jak masz rower tam z jakichś pierwszych miesięcy produkcji, to będziesz miał czarną anodę. I Pivot się chwali, że ich bateria nie jest montowana totalnie na sztywno, tylko że tu jest taki lekko gumowaty element i że ta bateria tutaj ma trochę flexu i pracuje dzięki temu rama. No rzeczywiście baterię wymienia się szybko. Ja jeszcze spróbuję ją zamontować. Oczywiście musimy gwintem do góry. Czy ona mi jakoś tam ekstremalnie głęboko wpadnie i czy będę musiał robić jakieś dziwne celowanie? Nie, no fajnie to Pivot zrobił. Zauważ, że przykładam śrubę i od razu mam tutaj, gdzie trzeba. Jeszcze patrzę, jak zrobili tą wtyczkę. Sprytnie zrobili tą wtyczkę, bo tu jest fabryczne gniazdo. Znasz je z ostatniego filmu, to co zrobiłem Prima Aprilis, czyli BAT 2 zamontowana, ale z jakąś taką ich customową, gumową obudową i sprytnie, bo ta wtyczka jest dopchnięta przez tą naszą obudówkę. O, coś mi nie chce tutaj spasować, no bo kable się muszą pomieścić. No, chciałem, żeby to było tak ładnie i na szybko. Nie umiem. Szkoda twojego i mojego czasu. Zaraz się tym zajmę. Ogólnie maszyna piękna, maszyna niesamowita. Dobrze mi się na tym rowerze jeździło. A w kolejnym odcinku pokażę Ci inny rower, najnowszy marki Pivot z prądem Hej. Ten kabel, ta guma, bateria, trochę błota. Muszę iść zaraz na śniadanie. Dobra, już ogarnąłem. Kable muszą być ładnie pochowane, bo tu jest kilka różnych plastików, które muszą wejść tam, gdzie trzeba. Jak dobrze porobiłem te kable, no to teraz bez problemu mi się jedna oraz druga śruba wkręca. Więc przy odrobinie wprawy robimy wymianę baterii błyskawicznie z prądem Hej.